Cześć, witam się z Wami kolejnego dnia na tym kanionie, na który nie dotarłem wtedy właśnie, co nas deszcz złapał. Widzicie, tu za mną jest ten kanion. Z góry wielkie sorry za zadyszenie, ale powiem Wam, akcja była dosyć szybka, bo przechodziliśmy tutaj przez rzekę i jednemu z członków naszej ekipy klapek uciekł. No i chciałem go wyjąć, chciałem w taki niefortunny sposób szedłem do rzeki, że mi uciekł klapek, a prąd był tak silny, że biegłem po kamieniach. No ale to, no tego jednego klapka nie dogoniłem, a ten swój dogoniłem, klapek wyciągnąłem z wody, bo wpadł tutaj z tyłu do tej zatoki, która za mną i tak wiecie, wir go kręcił, że miałem ten czas, żeby go podjąć. Natomiast powiem Wam, że ledwo wszedłem i ledwo wyszedłem z tej wody, bo są kamienie tak śliskie, wyślizgane i jest tak mocny nurt, że naprawdę uważajcie, bo jak jest taki poziom wody, jak w tej chwili tutaj w tym potoku przy kanionie, no to trzymajcie dzieciaki mocno, bo naprawdę wyrywa i ciężko się utrzymać na powierzchni, bo jest mega ślisko i mega silny prąd. No nic, idę w górę tutaj do tego mostku, który jest za mną. Zobaczcie tutaj co ciekawego. Najgorzej wiecie, że to niedziela dzisiaj jest. No i pół Albanii tu zjechało. Już nie mówię o basenach, bo tam to jest kocioł z balią. Zobaczcie, ile ludzi siedzi. Nie wiem, co to za przyjemność siedzieć jeden drugiemu na głowie, ale powiem Wam, że z samego początku już się zachetałem fest. No i nic, ja swoje obuwie uratowałem, natomiast jednego klapka nie dogonię. No nic, nie będę się powtarzał, tego samego gadał, bo już to mówiłem, ale powiem Wam, że nie spodziewałem się. Mega szybka historia, mega szybka akcja, w połowie udana. Robię podejście drugie na te termy, że tak powiem, lecznicze. Może trochę się rozluźniło. Teraz już kąpielówki założyłem, bo wcale nie miałem w planach tutaj się kąpać, ale jak już jestem, to się wykąpię. To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że idąc tutaj, ratując te klapki, to całe spodenki, tutaj miałem takie jeansowe po kolana, to praktycznie są całe mokre, więc zostawiłem je na wyschnięcie. No i co, no nie byłem przygotowany tutaj na taką szybką, błyskawiczną kąpiel. No nic, idę dalej, zobaczymy co tutaj się dzieje. Piękny kanion, piękny ten strumień, natomiast w samych klapkach jest raczej nie do przebycia, bo tak samo w wodzie, jak i na zewnątrz, jak są mokre te klapki, to się mega ślizgają, więc chyba puszczę drona i dalej nie będę szedł, bo jak widzicie, mam na plecach trochę sprzętu, w ręku mam sprzęt, jak się poślizgnę, no to będzie lipa. A przy okazji zobaczę, czy mój dron wystartuje i będzie leciał. Naprawdę powiem Wam, że jako odskocznia od tych wszystkich plaż, które generalnie mniej więcej są podobne do siebie, każda prawie w tym samym stylu, tylko w innym ułożeniu terenu. Jest to fajny, że tak powiem, przerywnik w zwiedzaniu Albanii. Tutaj na dole napiszę Wam, jak dokładnie się nazywa ten kanion i tutaj to miejsce.
bo warto jest wiedzieć, jedyne godzina 45 od Sarandy. Dla mnie odnosikiem jest Saranda, bo w Sarandzie stacjonuję i wszędzie z Sarandy odbijam w różne miejsca tutaj Albanii. To jest moja baza. Natomiast, nie wiem, będziecie w Girocastrze, to macie bliżej. Będziecie, nie wiem, we Vlorze, to macie no podobne odległości, może trochę ciut dalej. W każdym razie warto się wybrać, z rana wstać i przyjechać, szczególnie jak jest taka pogoda jak dzisiaj, że jest słońce i ta woda jest taka, ten strumień jest taki, wiecie, lazurowy. Pokażę Wam na dronie, jak to wygląda. Powiem Wam, mordeczki, że trochę treningu fitness dzisiaj zakosztowałem. Nie poszedłem się kąpać, no bo się zrobiło sporo ludzi. Pójdę może jeszcze wieczorem nad morze. Jeszcze w planie jest Girocastra dzisiaj. Chwilę teraz coś odpocząć, nawodnić się. Tylko jeszcze mi zostało do pokonania. O! Jeszcze kawałek rzeczki. Ostatni rzut okiem na ten piękny mostek. Rzut okiem na termy jedne, na termy drugie. Tam są pod mostkiem. Żegnam się z tym pięknym kanionem. Cały umordowany, ale zadowolony, usatysfakcjonowany. Nawet nie spodziewałem się, że będzie tak fajnie. Wiedziałem mniej więcej, słuchajcie, co mnie czeka i co mogę zobaczyć, ale wyszło lepiej niż chciałem. Druga sprawa, nie wiem, czy zauważyliście, że forma wzrasta, bo coraz mniej jest i tych innych przerywników, które mogły Was denerwować, bo na pewno mnie delikatnie denerwowały. Próbowałem to jakoś, wiecie, ukształtować, żeby to jakoś wyglądało. No i wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Czyli kanał idzie do przodu, bardziej staje się profesjonalny, mniej amatorki, więcej profeski. Chciałbym w Girocastrze polatać dronem. Mam nadzieję, że deszcz mi tym razem nie przeszkodzi. Chciałbym odwiedzić tą restaurację Kuj Team. No i pochodzić trochę po mieście na tyle, ile pogoda pozwoli i dograć materiał, który nie dograłem we wcześniejszych dniach, jak byłem tutaj. Kuj Team i za chwilę sprawdzimy, jakie tutaj frykasy nam właściciel zaoferuje. Hello. Hello. Hi. Hello. May I record something from your kitchen? Because I know it's the great kitchen. I have the table. Yeah, everything fresh. Fresh. Thank you. Riktigt, ma riktigt. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tym razem z Ksamilu wieczorem po wycieczce do Girocastry chciałem
wiecie, zjeść w tej knajpie Kutimi. Niestety sytuacja była tego typu, że była rezerwacja w lokalu i kolejny raz, drugi raz już pod rząd nie spróbowałem tego dania, które chciałem zjeść. Natomiast powiem Wam, że spróbowałem w innej knajpie. Knajpa się nazywa, czekajcie, bo jakiś motor jedzie. Knajpa się nazywała The Park chyba. Na samym początku, jak się wchodzi do Girocastry, po prawej stronie na dole jest taka knajpa The Park. Odradzam kompletnie. Beznadziejne jedzenie, tylko tradycyjnie sałatka grecka była ok, a tak naprawdę reszta to straszna chała i szkoda tylko pieniędzy, więc jak możecie, to próbujcie, sprawdzajcie gdzieś tam w opiniach, dlatego że szkoda wydawać pieniędzy, szkoda kasy na coś, co nie będzie Wam smakować, pieniędzy sporo wydacie i żadnego efektu. Jechałem tutaj do Ksamilu popuszczać sobie drona, zobaczyć, połapać jakieś ujęcia. No, trochę polatałem, ale coś tam się sygnał gubi. Jest albo, że tak powiem, włączać ta niewidoczność, że zaczyna się coś blokować tutaj w tym dronie, albo że po prostu antena, sygnał jest tutaj słaby, radiowy. No i są takie problemy. No to co mogłem, to nagrałem. Pokażę Wam za chwileczkę. No i co? No chciałem Wam tylko tak na szybko przekazać, że po prostu jest kocioł z balią i omijajcie tutaj ten Ksamil, dojeżdżajcie sobie jak chcecie, albo zróbcie tak jak ja sobie wynająłem w Sarandzie apartament i wszystko zwiedzałem sobie jeżdżąc tutaj od Sarandy, to był mój punkt, taka baza, punkt docelowy, a latałem sobie nawet i do Vlory, do Dermi, jest świetna droga, nie wiem czy Wam mówiłem, chyba nie, z Vlory znalazłem drogę, która nie jest taka kręta jak ja jechałem tutaj przy Wybrzeżu, to się nazywa droga SH4, który łączy Vlorę z Girocastrą i w ogóle to jest w drugą stronę, to jest na Tiranę, a droga jest rewelacja, dlatego że nie ma tych całych serpentyn, nie ma tych zawiasów i leci się dosyć szybko, bo 2 godziny, a chyba 2,40 jakoś tak, czy około 3 godzin to się leci tutaj tymi serpentynami, które raz, że są niebezpieczne, a dwa, że strasznie opóźniają tutaj podróż, a trzy, że jak ktoś ma chorobę lokomocyjną, to już jest masakra. Nawet ci, co nie mają choroby lokomocyjnej, to wysiadają na tej trasie. Natomiast raz jeden można jechać tą trasą, dlatego że są fajne widoki, fajnie to wszystko, słuchajcie, widać. Raz można się przejechać, ale żeby tak, wiecie, jeździć i przemierzać ją, tą drogę, no to tak nawet raz na jakiś czas to jest masakra, Omijajcie ją, drogę SH4, pamiętajcie, SH4 z Vlory do Sarandy jest ekstra drogą. Póki co żegnam się z Wami, chwilowo idę zobaczyć dalej, gdzieś pojadę dalej kawałek tutaj w jakąś część Sarandy, zobaczę, może też coś się da nagrać, a póki co uciekam, bo zobaczcie, stoję tutaj na środku tym Volkswageniem, który pożyczyłem, zablokowałem trochę ruch, zaraz będzie tutaj jadka, więc zawijam się, na razie, cześć.
Trochę ujęć udało się połapać, to jest drona. Starałem się latać jakoś, wiecie, w miarę szybko, ale ostrożnie, bo po ostatniej tej tutaj, po tym fuck-upie, gdzie wpadłem w jakiś krzak, bo się okazało w ogóle nie w balustradę, bo tam mówiłem, że w ogóle to już od tego słońca to powiedziałem, że w tą blaszaną autostradę, nie balustradę wpadłem, chodziło o balustradę, ale jak zobaczyłem na filmie, to ja wpadłem w ogóle w jakiś krzak, zahaczyłem, śmigło się urwało, zrobiło koziołka i chyba jeszcze od balustrady się odbiło. No i wiecie, te ramiona się drona złożyły i to może uratowało mi drona, bo całe szczęście się nie połamał, więc dobra firma DJI, pamiętajcie, tylko sprzęt z DJI-a, oczywiście nie to, żeby mnie tam płacili, ale jakby zapłacili, wcale bym się nie pogniewał, przynajmniej w towarze jakby dali coś fajnego, też by było fajnie. Ale żarty żartami, słuchajcie, na obrzeżach Ksamilu trochę spokojniej, więc polatałem chwilkę. Co jeszcze? Trochę obgrałem tutaj właśnie w nocy Ksamil, a z takich rzeczy, których mógłbym Wam polecić, tak jak mówiłem, kocioł z balią. Kocioł z balią jest na Ksamilu w ciągu dnia, więc jak macie możliwość wypożyczenia samochodu albo macie swój transport, jeździcie tutaj w stronę, na te plaże w stronę Vlory, na te plaże, które Wam nagrałem, na Kakomę, na Lukowe, na Dermi, na Jale, gdzieś tutaj w tę stronę. Jest to kawałek drogi, natomiast wiecie, jeśli cenicie święty spokój, no to pojedziecie tą godzinę, półtorej godziny, czy nawet te 2 godziny na tą plażę, żeby w spokoju odpocząć. No, można powiedzieć tak samo rajskim klimacie, tak samo rajską wodą w tak zwanych albańskich Karaibach. No bo już teraz to się zrobiły takie albańskie Mielno tutaj, nie albańskie Karaiby. Więc ten tytuł trochę tutaj korona Ksamilu zostaje oddana na cześć plaż, które znajdują się w stronę Vlory. A, ten Boneć, jakoś tak, napiszę Wam tutaj na dole tą nazwę. To jest fajna plaża, powiem Wam, jest taka trudno dostępna, bo nie jest przy żadnym dużym mieście, a jest bardzo fajna, klimatyczna i przypuszczam, że nawet w sezonie może być całkiem fajnie, jeśli chodzi o wypożywanie, czy tam ze znajomymi, z rodziną, czy w jakichś tam innych konfiguracjach. Chyba gadam w kółko to samo. Chyba już czas zakończyć dzisiejszy dzień, bo już zmęczenie daje o sobie znać. Jest godzina za 20:11, więc zbijam się na kwaterę. Sam się delikatnie zrelaksuję. No i co? No jutro ostatni dzień. Chyba tak bardziej na luz dam. Samochód już chyba jutro tak jakoś, bo do południa zdam. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze odwiedzić tą kawiarnię, którą już chyba z 3. dzień planuję odwiedzić. Dzisiaj już byłem tak blisko, żeby... Tak blisko już byłem, żeby dotrzeć tutaj do tej kawiarni. Już nawet wsiadłem w samochód, ale zobaczyłem, do której jest otwarta. Oczywiście w niedzielę jest zamknięta. Wiadomo, każdy musi mieć ten swój czas też na odpoczynek, relaks, no bo jak jesteś otwarty prawie cały dzień, od rana do wieczora z przerwą tam na siestę, no to jednak, że tak powiem, organizm się męczy i trzeba dać też organizmowi odpocząć. Więc niedziela jest zamknięta, a dzisiaj jest niedziela, więc to mnie ominęło. Jutro na pewno chcę wykonać ruch i może właśnie z rana zamiast śniadania w domu to polecę sobie na kawę i na jakieś ciastko do tych ludzi, którzy prowadzą, do tych Polaków, którzy prowadzą tą kawiarnię w Sarancie. Więc mam nadzieję, że uda mi się spotkać właścicieli, mam nadzieję, że uda mi się chwilę z nimi porozmawiać. No i mam nadzieję, że przynajmniej te minimum i pojadę do nich na tą kawę. Do zobaczenia na dzisiaj, cześć.